Cześć, witam serdecznie w dniu dzisiejszym na moim kanale. Chciałbym omówić zagadnienie wyjścia portu generatora z falownika DEJE oraz portu Smart Load. Mamy instrukcję obsługi falownika DEJE SAN 10 kW. Mamy różne wersje konfiguracji, jak to możemy sobie ustawić. Podstawowa z generatorem, tak, Smart Load i z falownikiem on-gridowym, czyli AC couple. Tu generalnie będzie mnie interesowało to wyjście Smart Load i port generatora. Na ostatnim z filmów właśnie testowałem częstotliwość, jaką może zbudować ten generator, czy da to się ustawić, żeby falownik mógł wystartować. Wiadomo, generator musi być uziemiony osobnym uziomem do ziemi i przewód ochronny do tego podpięty bezpośrednio i podpinamy to do falownika. W tym celu zakupiłem sobie taką rozdzielnicę. Ona jest właśnie z dwoma gniazdami na 220V i jedno gniazdo pod agregat siłowy. Tak, tutaj mamy zabezpieczenie. Jest trójfazowe zabezpieczenie C16 i dwa gniazda są na tym jednym zabezpieczeniu tutaj. Ja to już rozkręciłem. W zestawie są takie uszczelki do tej obudowy. Odkręciłem sobie te 4 śrubki, które trzymają korpus. Nie kupowałem jakichś ekstra rozdzielni, bo są też lepsze wersje, które posiadają dodatkowe zabezpieczenie na każde z tych gniazd. Tak? Mamy jedno zabezpieczenie pod jedno gniazdo i drugie. Ja sobie dołożę, bo mam, co prawda to jest B zabezpieczenie, B16 i taką listwę mostek, którą się docina. To jest jednofazówka, bo są jeszcze trójfazowe te listwy L1, L2 i L3 i dołożę w tym miejscu to zabezpieczenie, to sobie wyrzucę i dotnę mostek na 3 i będę miał osobno zasilanie z każdego zabezpieczenia, jednego gniazda i drugiego. Dlatego nie zależało mi, żeby tam kupywać ekstra już zmodyfikowane, tylko mam takie zabezpieczenie, zostało mi z instalacji, wykorzystam je tutaj. Rozdzielnia widać, że jest w miarę solidnie zrobiona, może być do zastosowania właśnie pod port Smart Load albo port generatora. To w zależności jak sobie ustawimy menu falownika, to będziemy mieli opcję albo zasilania właśnie tutaj i możemy podłączyć urządzenia, odbiorniki w postaci grzałek, na przykład w buforze, kiedy mamy już akumulator w pełni naładowany i będziemy mogli wykorzystać część energii z paneli fotowoltaicznych, ewentualnie z baterii, ustawiając na przykład, że ma rozładować akumulatory do 80% poprzez Smart Load i później to się rozłączy z automatu przez falownik. Nie będzie podawane napięcie na te wyjścia Smart Load. W praktyce jak to będzie, to coś się nagra. Widzicie, tutaj w rozdzielni mamy takie zabezpieczenie, można to wyłamać i wejdzie właśnie dodatkowe tutaj zabezpieczonko na dwa gniazda, żeby osobno były, tak? I to wtedy nam da, że możemy dwie grzałki podłączyć po 2 kW z bufora, czy na przykład bufora, druga zbiornik ciepłej wody użytkowej i bezpośrednio wygrzewać
Jak mamy już pełny akumulator i jest nadmiar produkcji, w domu nie ma odbiorów już i ta energia się marnuje, tak, z paneli. Falownik nie obciąża stringów paneli i tak to wygląda. Po to jest wyjście Smart Load, że właśnie ma wspomagać dodatkowo i wyciągać jak najwięcej energii w ładny, słoneczny dzień. Kiedy nas nie ma oczywiście w domu, bo jak jesteśmy w domu, to możemy sobie sami uruchomić grzałkę w utworze, widzimy co się dzieje, aha, jest słonecznie, ok, idę sobie załączę i działa, a to działa się z automatu bez naszej ingerencji, falownik tym zarządza, także rozdzielnica jest spoko wykonana, może być, da radę, nieduże pieniądze, kosztuje 100 parę złotych, także polecam. Można sobie zastosować coś takiego w domu. Ja do tej pory tego nie miałem, bo uważałem, że to jest zbędne, ale jak już dołożyłem tych paneli, no to jest na tyle tej energii, że ładujemy bank energii do południa i dalej jestem w pracy i jak jest obciążenie w domu, no to zużywana jest ta energia, ale jak nie ma, no to samo się nie uruchomi jakieś obciążenie, tak? To jest rozdzielnica Kasia 5M. Taki to jest model. Możecie sobie wyszukać. Nie jest droga. Dobrze jest wykonana, solidna. Dodatkowo do tego pakietu wziąłem takie dwa gniazda siłowe 16 A do agregatu jako przedłużacz, tak, że będzie wpięty do tego portu w tej rozdzielni. No i tak to będzie zrobione. Na chwilę obecną czekam jeszcze na kabel, bo nie mam kabla, żeby to podłączyć, wypuścić, zrobić tą instalację. Także tutaj w instrukcji obsługi należy się zapoznać, jak tam ma być zabezpieczenie przy agregacie, tak, bo to taka rozdzielnica jest z zabezpieczeniem, że tak jak w instrukcji jest, tak ma być. Co jeszcze może pokażę Wam, jaka jest produkcja do chwili obecnej, do dnia dzisiejszego. Nie jest to jakieś duża produkcja, tak, bo mamy tutaj 311 kWh całkowitego zużycia i produkcji mamy 296 kWh. Generalnie, tak jak mówię, to wyjście jest mi potrzebne, ten Smart Load, po to właśnie, żeby obciążać obwody paneli w momencie, kiedy już mamy pełny magazyn energii. I to się sprawdzi i będzie ta produkcja wyższa. Więcej energii odzyskamy z całej instalacji, tak? Może jeszcze pokażemy na skali roku, jak to wygląda. Także te słupki na razie w miarę równo idą od momentu, kiedy jest dołożony obwód paneli i całkowity w porównaniu do tamtego roku, a do tego to zobaczcie, jaka jest różnica kolosalna. Tutaj co prawda falownik był założony od maja, nie pamiętam, ale nie pracował od początku roku. Ale już jest widoczna różnica po dołożeniu jednego obwodu paneli. To wszystko na dziś. I jak będzie podłączona rozdzielnica, skonfiguruję to, zobaczymy z tym agregatem właśnie jeszcze. Spróbuję zrobić test ponownie, bo ten
oscyloskop miał rozładowaną baterię i nie wiem, czy to nie było przyczyną, że on takie krzaki pokazywał, bo w sieci, jak robiłem pomiar, to było prawidłowo, tak, te napięcie zasilające ok, i częstotliwość też była w porządku. Jeszcze raz to zweryfikuję. Jest teraz naładowany na full i sprawdzę, co ten agregat i ten oscyloskop będzie mierzył podczas pracy, tak, przed podłączeniem już do falownika. Także pożyjemy, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Projektów jest dużo, do realizacji czasu mało. Jeszcze z tym rębakiem dużo walki, ale myślę, że projekt będzie za tydzień czasu, może 2 zrobione i będziemy testować, jak to się sprawuje. Po co mi jest to potrzebne? Do brykietu. Oczywiście. Temat nieodpuszczony. Jest to darmowa energia w okresie zimowym, największych mrozach, także warto to wykorzystać. Dzięki za uwagę i do następnego. Pozdrawiam, cześć.